Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejny dzień tutaj z moimi przyjaciółmi, piesełami. Co dzisiaj będziemy robić? Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj wybieramy się pokrążyć trochę po wyspie, żeby pokazać Wam tutaj ten wyspiarski klimat Nam Du. Opuszczamy nasz tutaj ośrodek Metasea, w którym się zatrzymujemy. On jest po prostu genialny, jest lokalizacja genialna tego miejsca. Będziecie mieli okazję zobaczyć dzisiaj w odcinku urywki z tego miejsca, z powietrza, co tam nakręciłem i jeszcze wiele innych. Także idziemy, skuter został nam udostępniony przez obiekt, bierzemy maszynu szefa i jedziemy w drogę pokazywać Wam, co tutaj jest. Zapraszam na odcinek. Skuter jest już gotowy, czeka tutaj na nas. My przyodziewamy kaski, siadamy i jedziemy, ruszamy w trasę. Czy jesteś, kochanie, gotowa dzisiaj na przygodę wyspiarską? Tak, oczywiście. Jesteś gotowa, jak zawsze. To jadziem. Jedziemy, ziomale, w drogę ruszamy. Jak widzicie, tutaj droga to jest coś takiego. Wylany beton po prostu, no bo co, asfaltu im się nie opłaca robić na takiej wyspie. Po prostu najlepiej jest wylać kawałek betonu, który jest też odporny na ciepło. Jadąc po jednej stronie mamy takie pagórki, a po drugiej stronie mamy trochę krzaków i za tymi krzakami kryje się morze. Czy morze? No pewnie, że morze. Zaraz Wam nawet może pokażę. Nie no, zobaczycie teraz tutaj, jak wyjedziemy tym zakrętem. Proszę bardzo, jaki tutaj się rozpościera widok. Można powiedzieć, że tu są takie delikatne klify, a wybieramy się w miejsce, które jest najładniejsze na całej wyspie. A dlaczego? Bo jest to plaża. Jest to plaża z palmami. O, tutaj ktoś wypala. Od razu Wam pokażę, co jest w tym miejscu tak przy okazji. Sorry, że taka zmiana nagle, ale tutaj na wyspie właśnie znajduje się spalarnia śmieci. Muszą coś z tym robić, no bo co mają robić z tymi śmieciami? Lepiej już chyba, żeby to palili, no bo koszty prawdopodobnie przewozu tego na ląd i utylizacji są mega, ale to mega duże. To lepiej już niech oni sobie to palą, niż wrzucają do wody. Takie jest moje zdanie chyba na ten temat, bo lepszego raczej nic nie idzie wymyśleć. A kierujemy się na tą właśnie plażę, która jest najładniejsza, jest najpiękniejsza na całej wyspie, a znajduje się ona tylko 10 minut drogi skuterem z naszej lokalizacji, z naszego miejsca, z naszego resortu Metasea Resort. Po drodze oczywiście będziemy mijać jeszcze kilka fajnych rzeczy i zatrzymamy się na pewno, żeby Wam je uwidocznić, tutaj pokazać. Zobaczcie, nawet od razu na pierwszy strzał okazuje się takie miejsce, że możemy się tutaj zatrzymać. Jest ono zacienione. Jeżeli ktoś by był zmęczony, potrzebuje sobie odpocząć w tej 3-4 minutowej podróży, może się tutaj zatrzymać i poleżeć w hamaku, napić się czegoś zimnego, o ile to oczywiście ma ze sobą, bo nie ma tutaj wielu miejsc do zakupu. I można odpoczywać i jechać dalej, robić sobie takie przerwy. Całość w ogóle przejazdu po tej wyspie to jest jakieś 20-25 minut. Wiadomo, że z przystankami będzie to troszkę więcej, nie? Zatrzymaliśmy się w pierwszej miejscówce, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie, troszkę takie skaliste to jest wybrzeże z tej strony. Coś tutaj się dzieje, tutaj gościu ma swoją chałupę. Zatrzymaliśmy się obok jakiegoś domku. Co tam? I pilnuje tutaj, taki ziomeczek pilnuje tego tutaj dobytku pana. Gdzie to jest, nie? Zobaczcie, sobie gościu zrobił z jakiejś takiej płachty chatę i tutaj sobie przebywa, nie? A to jest jego motor. 2024 rocznik. A tu jest drugi. No tutaj jakieś roboty drogowe trwają, także możliwe, że tutaj sobie po prostu pomieszkuje, żeby tego wszystkiego doglądać, nie? No albo mieszka tutaj na co dzień, ciężko to powiedzieć, bo tutaj widzę drzewo ma, to pewnie do gotowania jakichś posiłków. Nawet i wodę tutaj pan widzę ma. A pieseły są dwa. A pieseły są dwa do ochrony. Tak, no. Jakie fajne. Dobra, nie będę Wam tutaj na posesję wchodził. Róbcie swoją robotę, pilnujcie, nie? A my zbieramy się dalej. Jak Ci się podoba? Fajnie, naprawdę. Fajnie, nie? Ale jedziemy na plażę, bo tam na pewno będzie lepiej właśnie. I jeszcze dzisiaj z tym słońcem, z taką pogodą, dla takiej pogody aż chce się żyć. Jedziemy i zwiedzamy wyspę. Czy jest ktoś za nami? Otóż nie.
czy jest ktoś przed nami? Też chyba nie. A co jest po prawej? Łódki. Haha. I więcej łódek. A przed nami jest piękna plaża, do której zaraz dojedziemy. Tak wygląda właśnie zjazd na plażę. Uwaga, uwaga. Miękko wszedłem w zakręt. No i jesteśmy. Damy radę bez gleby? Dzięki za podwózkę. Skuter zaparkowany w cieniu, a my idziemy na plażę. Zobaczycie sobie, jak to wygląda, a ja zaraz wyciągnę drona i zobaczymy z powietrza. Jestem mega ciekawy, jak ujęcia wyjdą z powietrza, bo jest tu po prostu przepięknie. Mamy tyle łodzi, ale najlepszy widok to będzie widok właśnie tej plaży, oddalającego się drona w stronę morza, ukazującego właśnie ten kawałek raju. No bo to jest raj. Muszę w ten sposób powiedzieć. Ta część wyspy z tą plażą to jest po prostu raj. Rzucamy drona i filmujemy! Natalia poszła tam sobie troszkę połazić, w wodzie się schłodzić. I tutaj jeszcze chillowaliśmy sobie z kokosami. A ja wam pokażę delikatnie może tą miejscówkę tutaj. Jak to wygląda. Proszę bardzo. Tutaj mamy na wynajem jakieś gumowe rzeczy. Taki harpagan różowy nawet jest. Toalety. I są nawet prysznice, słuchajcie, można się wykąpać, jakby ktoś potrzebował, jakby ktoś chciał. I do tego mamy kuchnię, w której przygotowuje pani różne posiłki dla nas, jakbyśmy potrzebowali, nie? Zobaczcie, tam jakieś gary wiszą. Przechodzimy dalej. I tutaj pan sobie sprząta, nie będziemy panu przeszkadzać. Kokosy można zakupić. Kokosy kosztowały, słuchajcie, 35 000 za osobę. I do tego 5 000 za parking, czyli razem 75 000, a to jest jakieś 3 euro, coś koło tego, nie? Hamaczki, żeby sobie, ale się rypłem w głowę, hamaczki, żeby sobie poleżakować w takich okolicznościach. Kochanie!
Rozbitku jeden na wyspie. Idziemy zapytać się. Idziemy jaka woda. Ja nie wchodzę. Mam jeszcze tam jakąś ranę na stopie. To nie chcę z tym wchodzić do wody. Albo znowu mi jakaś meduza upierdzieli. I znowu będzie. Ale wolę odczekać. Niech to się tak jeszcze zaleczy bardziej do końca, nie? Ale pięknie tu jest. Te palmy i ta krystalicznie czysta tutaj woda. Zobaczcie na to. Jak woda? Ciepła? Czysta i ciepła. Co podpływa? Rybki podpływają. No to bierz kilka na kolację. No, takie kolorowe są. Usmażymy. A będziemy za chwilę się wybierać. Będziemy jechać w tamtą stronę. I chciałem wam tam jeszcze coś pokazać ciekawego. Popatrz tutaj. No to proszę bardzo podejdź. Weź ładnie kamerę. Nie, ja do wody nie wchodzę. Chodź tu. Weź kamerę ładnie w rękę. O. Arkadiusz boi się wody. Tutaj blisko wody już właśnie mamy roślinki, które sobie rosną i rybki, które pływają. Ten piasek trochę tak przytłumia, jak się robią fale. O, ale tutaj nie wiem, czy widać, jest rybka blisko. Tutaj pełno jest właśnie tych roślinek takich morskich. O, i tutaj płynie też taka rybka kolorowa. Nie wiem, czy... Mam nadzieję, że ją widać, bo jest naprawdę piękna i tutaj one tak blisko podpływają. To jeszcze nie widziałam, żeby tak bliziutko podpływały. Tu jest żyjątko jedno, halo. Gdzie? Tutaj. No, nasze żyjątko jest na palmie. Na to się nie boisz wchodzić. Na to się nie boję wchodzić. Jak małpka. Teraz się będziemy wymieniać trochę kamerą z Natalią i będziemy ukazywać to, co widzimy z mojego i z Natalii punktu. Także ciekawe, jak to będzie interesujące dla was. Robimy taki test, że nie tylko ja, ale też Natalia filmuje i robimy to tak trochę na zmianę. Zobaczymy, nie? Ło! Ale bym tutaj zaliczył wpadkę. Przy zjeździe w dół na plażę mamy taki sklepik jeszcze. Mamy taką kuchnię, gdzie pani coś gotuje. Można sobie spocząć, napić się coś. Lodówka jest, podejrzewam, że może i lody też są w środku. Do tego napoje i pani miejscówka, gdzie pani sobie tutaj śpi. A jak wygląda jej kanciapka, gdzie śpi? Właśnie tak. Zaglądamy wszędzie. No i tutaj jest dalsza część restauracji. Dobra, jedziemy dalej. Docieramy do miejsca, gdzie wczoraj wjechało mi się tutaj kołem i stanąłem stopą. Jestem ciekawy, czy to gdzieś będzie widać. No niestety, tutaj to było. Przepraszam bardzo, chłopaki, ale nie chciałem. Przypadkowo akurat w to wjechałem, nie? Ale roboty trwają. Zobaczcie. Ciężko pracują ludzie, żebyśmy my, turyści, mogli sobie spokojnie tędy jakoś przejechać, nie? Popatrzcie sobie, jakie urokliwe widoki są z tego wybrzeża. No trochę krzaczory przysłaniają, ja sobie tu zwolnię, żebyście mieli sobie okazję to zobaczyć. O, jest tu jeszcze jeden pracownik, który kamienie wybiera, żeby równo drogę wylać. To dwupasmówkę robicie chyba w takim wypadku. Nie, no nie wjadę, spokojnie. Teraz widzę, gdzie robią. Zobaczcie, ile im jeszcze zostało do zrobienia. Cały bok tutaj mają wyjechany i to muszą wylać, żeby szerzej było. Także myślę, że przygotowują wyspę pod to, że będą tu jeździć właśnie auta, żeby dwa auta się mogły na luzie minąć, nie? I co teraz? Jedzie ciężarówka. Jakby tu była druga, no to by było trochę krucho, żeby się zmieściły, nie?
I znalazłem coś w sam raz dla mnie. Zabawkę sobie znalazłem, zobaczcie. Tak, trzeba skutera zaparkować i idziemy. Nie wiem, czy jest akurat taka, że można ją używać, ale oczywiście wchodzimy. Proszę. Siadamy i jesteśmy w koparce. Panie kierowniku, co trzeba zrobić? Panie kierowniku. Kierownik tam poszedł. Kierownik poszedł się rozejrzeć, proszę Państwa, co jest do zrobienia. A ja tutaj zrobię sobie szybki kurs. Mamy jedną wajchę, tu mamy drugą, tu mamy takie dwie i tu jest jeszcze jedna. Nigdy nie bawiłem się koparką, ale znam kolegę, który bardzo szybko by mi to tutaj objaśnił. I zaraz byśmy tutaj chłopakom pomogli, nie? Gdzie jest kierownik? Panie kierowniku, bo ja nie wiem, co ja tam mam robić. Co działamy? No nie wiem. Drogę. Kierownik wyjaśni. Proszę. Drogę proszę robić. Drogę proszę robić. No, żeby jeździć się dobrze mogło. A ile płacicie? To jest praca charytatywna. Charytatywna. Tak. Robi się. Robota! Panie kierowniku, myślę, że jest czas na przerwę, bo ciężko tutaj pracuję. I co? Chodźcie, coś wam pokażę. Tędy, tędy. Pan kierownik pokaże, jak tacy pracownicy tutaj mieszkają. Zobaczcie, nie ma ani łóżka, ani łazienki. Jak ja mam żyć w takich warunkach? Co to ma znaczyć? Związki zawodowe, podam was do sądu. Trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć. A co my tu mamy z tyłu? Zaraz, chodźcie tędy, zobaczcie. Proszę, są najnowszego rodzaju toalety. I tutaj zapraszam do obejrzenia widoku. Jutro zabierzemy was właśnie w to miejsce, które tam widzicie w oddali. Będziemy jutro pływać sobie po 3 wyspach i zobaczycie, jak to wygląda. 3 wyspy z 21, czyli 21 to jest wliczając wyspę Namdu, na której obecnie się znajdujemy. Zostało 20. My zdążymy objechać tylko 3. Nie wiem, ile dokładnie tych wysp tutaj można sobie obskoczyć, ale myślę, że 3 to jest w zupełności wystarczająco. Tu mamy jakąś starą gazetę wietnamską. Nie wiem, z którego roku. Zaraz obczaimy, co to w ogóle jest w środku. Tu mamy jeszcze jedną. 2022. To ta nie jest jakaś stara. I to jest chyba to samo. Nie, tutaj nie ma żadnej daty na niej. Tutaj to nie wiadomo. To wsiadamy na motor i prujemy dalej. Turystka jakaś idzie, może podwieźć? Bardzo chętnie. A nie, to pan kierownik. Panie kierowniku, to za darmo będzie. Proszę siadać. Jesteśmy na wschodnim wybrzeżu. Zatrzymaliśmy się w jednej tutaj miejscówce. Ale zobaczcie. No ta strona wschodnia przypomina mi trochę tą stronę wschodnią właśnie Phuquoc. Jest taka bardziej zaniedbana niż tamta, nie? Zobaczcie tutaj, jakie by było świetne miejsce, jakby to wszystko oczyścić i zrobić z tego właśnie jakąś taką knajpkę. Tam coś niby wcześniej było, widzicie te parasole? Ale się zmyło. Nie wiem, czy to wiatr zdmuchnął, huchnął i już tego nie ma. O, już się rozsiadła. Idziemy. Natalia dostrzegła schody gdzieś tutaj w okolicy i zaraz zobaczymy może, dokąd one prowadzą. Może coś ciekawego jest na szczycie tych schodów, a są one tutaj właśnie za tym drzewem. No i dokąd prowadzą te schody? Donikąd. Tu się kończą. Także wracamy z powrotem. Donikąd, kochanie, prowadzą. Patrzcie, co lokalni porobili tutaj. Takie karmniki, ale jakie fajne. Takie potrójne mają domeczki. Dwupiętrowe, nie? Ciekawe, ile płacą za
wynajem. Jest tu knajpa, w której zatrzymaliśmy się, żeby coś się napić i dać zarobić. Postanowiliśmy, że jak będziemy stawać w jakimś miejscu, to będziemy dawać zarobić lokalnym. Zobaczcie, tu mają takie typowo instagramowe miejsce do zdjęć i do wideo. Typowy koszyk i widok na dole jest taki. Też krystalicznie czysta woda, ale dużo śmieci, nie? Co bierzemy do picia? A, to już z psem tutaj, najlepsi przyjaciele. Co do picia bierzemy? Nie wiem, Ja sodę biorę, jak jest. Pani nie ma zimnych napojów, to pije sobie ciepłą Pepsi. Nie potrzebuje żadnego lodu, bo wiecie, co się stanie, jak można się takiego lodu napić właśnie czasami z takiej miejscówki. Będzie zemsta Tutenhamona. Przejeżdżamy przez jakieś delikatne zabudowania. Tutaj jest jakiś homestay, też na wschodniej części Tao Tuong Camp. Jakiś taki jakby obóz. Patrzcie, to wygląda jak taka poczekalnia na jakiś środek transportu. Jakbym miał tu autobus jakiś jeździć. I tutaj mamy jakiś chyba kolejny ośrodek. Jakiś hotelik się wybudował. Tutaj zajedziemy w następnym odcinku. Hotel Kang V, czy coś takiego, jak to się nazywa. A tu mnie jakiś gościu jeszcze wyprzedza. Szybki i wściekły. Jeden jedyny na wyspie. Z okazji, że już jest po godzinie 15, postanowiłem, że dokończymy dalszą część wyspy. Nie w kolejnym, ale w odcinku po kolejnym. Dokończymy, co tutaj jest, czyli nagramy odcinek sobie z portu i z takiej wioseczki rybackiej, co jest bardzo, bardzo klimatyczna. Jedziemy teraz z powrotem do hotelu, bo chciałem Wam pokazać z powietrza, jak to wygląda. Obiecałem Wam to i to pokażę. Bo jeszcze na koniec dnia chcieliśmy zajechać sobie na plażę, na zachód słońca, tak już prywatnie. Wtedy z Natalią posiedzieć troszkę, napić się coś i tak spędzić ten wieczór razem. Żebyśmy my też z tego coś prywatnie mieli, bo to też należy o to, proszę Państwa, dbać. Trzeba siebie nawzajem zawsze szanować i kochać piękne chwile. Także do hotelu wideo z drona pokazać tą piękną wyspę i to miejsce, w którym zostajemy. I taka droga oto wiedzie do naszego ośrodka. Zobaczcie sobie. I tu w środku lasu ziomeczki coś sobie tutaj dłubią i działają. Budują kolejną jakąś miejscówkę, żeby spragniony turysta mógł sobie usiąść, napić się czegoś, a oni coś sobie zarobią z tego, parę złotych zawsze. Dzień dobry, panie Janku. Jesteśmy z powrotem. Maszynu się bardzo dobrze spisuje. Jak na razie, pierwszy dzień. No wczoraj tak delikatnie żeśmy używali, ale dzisiaj jest taki pierwszy cały dzień, gdzie używamy maszyny. To lecimy, ja zrzucę graty szybko do pokoju, wyciągamy drona i pokażemy Wam, jak to wygląda.
Ziomeczki, my już z powrotem po całym dniu wrażeń. Mam nadzieję, że Wam wideo z drona się podobało, jedno i drugie, a jutro czeka nas moc wrażeń. Jedziemy oglądać te wszystkie wyspy tutaj wokoło. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo wybiera się z nami jeszcze kilku tam ziomeczków, co poznaliśmy ich tutaj na miejscu w hotelu. I będzie chyba się coś działo ciekawego. Będziemy wszystko oczywiście pokazywać, dokumentować z kamerą. Arkadiusz będzie biegał w tom i z powrotem i filmował z powietrza. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek. Widzimy się niedługo. Na razicho.